minus 72 stopnie było i mi włączył od ogrzewania pękł, także nie miałem ogrzewania. Jak uderzyłem w tą wyspę, bo ja zasnąłem, to się obudziłem i mówię, kurczę, że ja zamarzam w tym samochodzie, nie? Tyle dobrze to było nocą i nie widziałem tej góry, nawet nie wiedziałem, w co się pakuje tam wtedy, nie? I oni wtedy, pamiętam, tam w oficie zrobili zakłady, że ja nie wrócę stamtąd, nie? Ja myślałem, że to jest koniec, ja już tak chciałem odpocząć, a oni biegną do mnie z jakimiś łańcuchami do tyłu i pod tą przyczepę łańcuchy mi rzucają, nie? Przyczepa zaczęła mi się zjeżdżać w dół, przepaść tam na dół, nie? A tam wiesz, tam w skórach, jakichś kolczykach, w włosach pofarbowanych, mówię, kurczę, przecież tu jakieś gangi są w tej szkole, mówię, ja cię solę, nie? Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy i witam również serdecznie Adama, który jeździ po zamarzniętych jeziorach na dalekiej północy. Cześć Adam, jak się masz? Cześć Tomek, dobrze, jak się masz? U mnie wszystko dobrze. Słuchaj, czyli można powiedzieć, że jesteś Ice Road Trackerem, tak? Tak to się mówi? No tak się mówi, od chyba tam 8-9 lat. To już chyba jestem Ice Road Trackerem. Nieźle. Zresztą może powiemy od razu, jeśli ktoś by chciał zobaczyć jakieś twoje zdjęcia z trasy i zamarznięte jeziora, po których jeździsz, to ty masz stronę na Facebooku, która się nazywa iceroadtracker.pl. Tak. Tam są Super. jakieś zdjęcia, filmiki, ale zbyt dużo nie ma, ale coś tam jest. No ja przeglądałem, bardzo, bardzo fajne rzeczy można zobaczyć. A słuchaj Adam, czy taka praca dla kierowcy, którą ty wykonujesz, czy to jest taka najbardziej niebezpieczna, jaką kierowca może wykonywać? Bo wiem, że no oczywiście jeździsz również po zamarzniętych jeziorach, jeździsz też zimą w górach i też często tam ta temperatura spada aż do minus 65 stopni. Wiesz co, może i jest to najbardziej niebezpieczna praca w transporcie, jaka może być. Chociaż tam ten ice roads to nie są aż tak niebezpieczne jak góry w BC czy w Yukonie, no to już jest tam, można powiedzieć, dość ostro, nie? Także tak, te ice roads to mogę to powiedzieć na trzecim miejscu gdzieś. To co jest na pierwszym i na drugim? Co na pierwszym miejscu to będzie BC, British Columbia, będzie chyba taka najbardziej niebezpieczna w górach. Później mamy góry na północnej Albercie, gdzie też off-road jest ciężki, bardzo ciężki jest. Wiesz, w Albercie jest tak, że najgorzej to jest jak kończy się zima i jest wiosna i są roztopy, wiesz, i ty w góry wjeżdżasz. No i wtedy zaczyna się tam walka. To już nie jest jazda, tylko walka. No to jest to z pewnością niebezpieczna praca, ja sobie to wyobrażam. I jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko z tego względu, że trzeba czasami łańcuchy zakładać na przednie koła, na tylnie koła, na przyczepę, żeby pod jakąś górę wjechać gdzieś, zjechać gdzieś i nadal gdzieś ta przyczepa ci się tam próbuje ześliznąć z gór czy coś, musisz pilnować cały czas. W zasadzie miałem w jednym sezonie i to było w BC, gdzie musiałem wyskakiwać samochodu 3 razy w jednym sezonie. Tak, no wiesz, były takie góry potężne, że łańcuchy się zerwały. Prawie już przy samej górze byłem i te łańcuchy się zerwały, no i poleciałem do tyłu, nie? Pierwszy raz, jak to się stało, no to mi udało się wyskoczyć, nie? Wyskoczyłem z tego samochód sobie pojechał na dół, gdzieś tam w drzewa uderzył, ale nie było za bardzo takiego dużego damage zrobionego do samochodu. Później drugi raz też w tym samym miejscu, tylko miesiąc później, ta sama historia. I trzeci raz w innym miejscu już nie zdążyłem wyskoczyć. Samochód się tak rozpędził, że nie mogłem nawet drzwi otworzyć, nie? Także to nie jest tak, że jak samochód do tyłu idzie, ktoś myśli, że może sobie wyskoczyć, nie? To nie zawsze działa. Samochód się tak rozpędził, że te drzwi były zablokowane, no to tylko wziąłem, na głowę dałem do tylnego siedzenia i trzymałem kierownicy i czekałem, aż tam w coś uderzy ten samochód, nie? Ale wszystkie 3 razy zawsze gdzieś tam w te drzewa wjechał, gdzieś tam się zatrzymał, jakiś tam mały dziaknach był, także nie było zawsze tragedii. Jakoś udało się. Daj spokój. To są góry BC i góry północnej Alberty. No,
Znowuż na Ice Road, no to tam znowuż trzeba walczyć z tą temperaturą na minus 65, 70, nawet 80 dochodzi czasami z wiatrem, bo to jest. Także to później jest, jak te mrozy, to samochody się psują, naprawa samochodów na niskich temperaturach. No to też jest, można powiedzieć, niebezpieczne, bo nawet nie wiesz, kiedy może zamarznąć. A zamarznąć to co masz na myśli, że po prostu zgaśnie ci silnik i po prostu nie będziesz go mógł odpalić, tak? Bo wtedy to jest chyba największy problem, tak? Słuchaj, no tak, ale ja miałem taką sytuację w 2014 roku, kiedy mi na tym największym jeziorze minus 72 stopnie było i mi włączał do ogrzewania pękł, także nie miałem ogrzewania. Ja wziąłem paliwo w 2 cysternach i nie mogłem się na tym jeziorze zatrzymać, bo lód był za miękki i musiałem dojechać do najbliższej wyspy tam bez tego ogrzewania. To gdzieś było 45 minut jazdy do wyspy. Mhm. A przed tą wyspą już praktycznie byłem, już nie pamiętam wjazdu na wyspę. To już było tak, że dochodziłem do momentu, gdzie było tak zimno, że później z tego zimna mi się już zrobiło ciepło. Już nie było w ogóle, nie czułem tego zimna w ogóle, tylko ciepło się zrobiło. I mówię, o kurczę, chyba już te zimno przeszło, jest fajnie i wygodnie w tym samochodzie się zrobiło, nie? Ale nie myślałem, że ja zamarzam. Jak uderzyłem w tą wyspę, bo ja zasnąłem, to się obudziłem i mówię, kurczę, że ja zamarzam w tym samochodzie, nie? Wiesz, ja się obudziłem i ból straszny czułem w rękach, w nogach, wszędzie, wiesz? Ja otworzyłem maskę silnika, wskoczyłem na silnik, na silniku się grzałem, nie? Na pół godziny oni, wiesz, zwierzę już tam na radiu o pomoc wołałem, także tam wysłali ekipę ratunkową, to w zasadzie na tym silniku może tam leżałem z 20 minut, zanim do mnie przyjechali i tego, no ale w taki sposób można zamarznąć. Słuchaj, ja się śmieję, ale to raczej do śmiechu ci nie było wtedy. Jak mówisz, że przysnąłeś jeszcze i dopiero jak uderzyłeś w tą wyspę, to się przebudziłeś. To jest, No wiesz, tam to jeszcze jest było tak, że jak ja jechałem do tej wyspy, to wiesz, duszno mi się zrobiło i ja przy tym minus 70 stopni, wiesz, okno w dół i z otwartym oknem jechałem, nie? Myślałem, że nie mogę powietrza złapać, nie? To jest taki gdzieś tam efekt, że wiesz, zamarzania pewnie, nie? I duszno i później się ciepło zrobiło, no i zasnąłem, przed tą wyspą zasnąłem, nie? Ale to, wiesz, 20 minut i była pomoc, także nie. W zasadzie później po tej akcji mówiłem, że już więcej ma Nice'u nie wracam, to była moja ostatnia trasa i koniec, ale wygrzałem się, zjadłem dobrze i dalej w trasę. I ci przeszło. Przeszło. To jest tylko takie 5 minut wkurzenia i wiesz, myślę, co ja tu robię, po co ja tu w ogóle jestem w tym mrozie takim, nie? I mówię, chyba to skończę tą trasę i wracam do domu, wystarczy tego, ale wiesz, no, później wracasz, odpoczywasz no i jedziesz dalej. Północ wzywa. Północ wzywa, uzależnia. Dokładnie. A słuchaj, a jak długo już jeździsz po tych zamarzniętych jeziorach? Jest to po tych jeziorach, to był teraz, 2 tygodnie temu, żeśmy zakończyli sezon. To był mój 8. sezon na jeziorach. 8. Bo w sumie mam tam sezonów 13, z tym, że te inne sezony są w innych miejscach. To na Yukonie, w górach BC, tam w górach północnej Albercie to jest pomieszane. Także w sumie razem tego jest 13. 8 sezonów jest w tej chwili na samych jeziorach. Czyli tak na północy jeździsz już od 13 lat, tak? Tak, północ to jest 13 lat, tak. A w sumie już ile jesteś kierowcą? Więc to prawie chyba 30 lat będzie chyba. Może i 31, dobrze policzył, ale chyba tak. Całe moje życie. A pamiętasz swoją pierwszą trasę na zamarzniętym jeziorze? Oj, bardzo, na jeziorze pamiętam pierwszą moją trasę, ale moja pierwsza trasa nie była na jeziorze, tylko była właśnie w góry do BC. To była moja pierwsza trasa, nie? To ta trasa pierwsza moja, to ja w ogóle nie wiedziałem, w co ja wjeżdżam. Ja jechałem z drugim kierowcą, w ogóle szkolenia były 2 tygodnie, zanim w ogóle się wjechało gdzieś tam w jakieś góry, nie? To 2 tygodnie szkoleń było, no i później tam gdzieś jazda po płaskim, gdzieś tam chyba z miesiąc czasu ta jazda była, może nie tyle płaskim, ale jakichś tam górkach mniejszych, nie? I po miesiącu dopiero gdzieś tam, wiesz, wyprosiłem, żeby w końcu mnie w góry wpuścili, bo już zaczynało się nudno robić, jeżdżą gdzieś tam, wiesz, po tych małych górkach.
No i w końcu Mhm. dali mi tą pierwszą trasę w BC, w potężne góry to były. Tyle dobrze to było nocą i nie widziałem tej góry, nawet nie wiedziałem, w co się pakuje tam wtedy, nie? I oni wtedy, pamiętam, tam w oficie zrobili zakłady, że ja nie wrócę stamtąd, nie? Co się dowiedziałem dopiero później, jak wróciłem. Bo była taka sytuacja, że do tych gór BC trzeba było dojechać gdzieś tam 150 km taką drogą asfaltową i później w prawo był zakręt i wjeżdżało się w te góry, nie? I kiedy ja tam pojechałem Mhm. sam, całe szczęście 2 kierowców naszych już tam było, co ja nie wiedziałem i oni tam akurat opracowywali sobie ten przejazd przez te góry, bo ten przejazd przez te góry był jakieś tam 6 godzin, o ile pamiętam. No i trzeba było wiedzieć tą trasę znać, jakie są górki, jakie są mosty, bo przeważnie są takie, na dole gór są rzeki i są drewniane mosty, gdzie samochód ledwo się mieści w tych mostach, bez boboczy musisz trafić w ten most i później pod górę musisz wyjechać, nie? I wiesz, Mhm. oni tam tą trasę opracowali, ja tam z samochodu wyszedłem do nich, a oni mówią, co ty tu robisz w ogóle, nie? Ja mówię, no jadę, a oni mówią, na pewno chcesz jechać? Ja mówię, no jedziemy, a on mówi, jest to dobrze, że myśmy jeszcze nie pojechali, pojedziesz za nami, nie? Ja nawet nie wiedziałem, o czym oni gadają, nie? No i pojechałem. No i oni ruszyli, tylko mówili, żeby na radiu ich słuchać, co oni mi mówią, gdzie, co się jedzie, jakie góry są, ile gazu, wiesz, całe ten, nie? No i mówię, dobra, spoko, nie ma problemu, nie? To jeszcze śnieg zaczął tam sypać w tych górach, no i pamiętam tylko taki zjazd, że ściana w dół się jechało i oni krzyczą na dole, masz drewniany most, masz most drewniany i nie zwalniaj tego gazu, bo nie wyjedziesz bez górka, nie? I znowuż pod górkę, wiesz? No i tak przez 6 godzin Mhm. prawie, żeśmy jeździli po tych górach. Ja już miałem, kurczę, wiesz, skurcze w rękach od rzucania biegów, nie? I podjechaliśmy pod taką górę, dużą górę i widzę, że oni zaparkowani byli, ja do nich podjechałem z tyłu, ja myślałem, że to jest koniec, ja już tak chciałem odpocząć, a oni biegną do mnie z jakimiś łańcuchami do tyłu i pod tą przyczepę łańcuchem mi rzucają, nie? Przyczepa zaczęła mi się zjeżdżać w dół, w przepaść tam na dół, nie? I oni to przepaść, ja nawet nie wiedziałem, że to przepa w ogóle w dół idzie, nie? I oni Mhm. mówią, ty musisz wszystkie załańcuchować, przyczepę, samochód musisz załańcuchować, żeby dalej jechać, nie? No to żeśmy załańcuchowali to wszystko i pojechaliśmy znowuż tam do tej lokacji. Przyjechaliśmy tam gdzieś 5 rano w tej lokacji, ja zjeżdżałem ostatni z tej góry, bo te lokacji się wjeżdżało, to było w dół bardzo było. No i patrzę, że tam na dole straż pożarna była, oni czekali z gaśnicami, że komuś się hamulce czy koła zapaliły, to gasili, nie? No to oni do mnie biegli, Mhm. nie? Z tymi gaśnicami. Ja mówię, kurczę, oni biegną, nie? Oni do mnie patrzą się, a ja mam całe czerwone te koła są. Wiesz, tak były hamulce rozpalone, nie? I oni gaszą te hamulce, nie? Ale ja nadal nie widziałem, gdzie ja jestem. Oni wtedy powiedzieli, że dopiero gdzieś tam może 12 godzina nas rozładują w tym z ładunkiem, że mamy iść spać, nas obudzą, nie? No ja poszedłem spać, ale byłem wykończony. Czułem się, jakbym przerzucił chyba tonę węgla, kurczę, łopatą. Byłem tak wyrąbany po tej trasie. I dobrze, poszliśmy spać, ja no się obudziłem i zobaczyłem dookoła mnie potężne góry, potężne. I w tych górach takie małe drogi było gdzieś tam widać i oni mówią, ja mówię, to myśmy tymi drogami przyjechali? Oni mówią, no tak. Ja mówię, ja cię sorry. Dobrze, ja tego za dnia nie widziałem, bo bym nie pojechał, nie? Dobrze, to było w nocy. I musieliśmy później wrócić jeszcze, nie? Także to była moja pierwsza trasa, ale wróciłem z tej trasy później i oni mówili, że zrobili zakłady, że ja nie wrócę stamtąd, nie? Ale mówili, jak pokonałeś tą Jest. trasę, to się nadajesz do gór. Także już później od tego momentu było łatwo. Mu się łatwo, no Mhm. już pozwolili mi jeździć wszędzie. Mogłem jeździć wszystkie tereny sam. Z czasem później już sam nawet konwoje przeprowadzałem i po paru latach już nawet kierowców uczyłem jeździć, także fajnie poszło. I okazało się, że tą pracę lubię. Mhm. Że lubisz jeździć po górach. Uwielbiam po górach jeździć. Um, uwielbiam, jak coś się dzieje, także tam nie ma nudów, nie można się tam nudzić. Czyli ta adrenalina musi być zawsze. Cały czas jest, cały czas. Cały czas jest, tak. Ja, ja, ja nie wiem, jak ty możesz takim samochodem jeszcze jechać, jeździć po takich niebezpiecznych górach. Jak ja pamiętam, gdzieś tam jechaliśmy w górach, jechałem osobówką, to zawsze się trzymałem jak najbliżej, wiesz, tej strony, żeby tam nie widzieć. No to nie były tam jakieś, wiesz, duże spadki, ale to może dlatego, że ja po prostu mam trochę lęk wysokości. Nie lubię wysokości, wiesz. Jeśli trzeba, to pójdę gdzieś tam, wiesz, No wysoko i tak pewnie, no bo dalej, to nie ale do wszystkich jest. Tu wiesz, myśmy mieli szkolenia, to było 10 kierowców, to nas z tych szkoleń tylko 2 zostało, nie? 8 odpadło. Mhm. Także to nie jest praca dla wszystkich, nie? To yy, wiesz, powiem tak, że jak ja bym wiedział, co się ładuje, to pewno bym nawet nie spróbował tam pojechać, nie? Tylko, że wiesz, jedziesz Mhm. tam do pracy i nie wiesz, co będziesz robić, gdzie będziesz jeździć, nie? Dopiero się okazuje w Mhm. trakcie, jak zaczynasz tam jeździć,
i widzisz te góry, widzisz te jeziora, widzisz wszystko i dopiero wtedy, wiesz, dzień po dniu coś tam się zawsze wydarzy, ale jakoś tam, wiesz, ja też dużo szczęścia miałem, może więcej szczęścia niż umiejętności jakichś tam, wiesz, zawsze wychodziłem z wszystkich tych sytuacji, zawsze jakoś tam się udało wyjść z tego, nie? Mhm. Ale Słuchaj, ciężko, to są góry BC i północna Alberta, to tam jest bardzo ciężko, no i później mamy drogi lodowe, gdzie się jeździ po jeziorach i są wyspy, trzeba na wyspy wjeżdżać, ale to jest taka zasada u nas tutaj na Ice Road, że jeżeli ktoś jeździł w Yukon, czy w BC, czy na północnej Albercie, to Ice Roads wtedy dla nich są łatwe, a jeżeli ktoś przyjedzie na Ice Road z południa, no to wtedy Ice Roads to jest dla nich bardzo ciężka praca jest, nie? mhm. Zależy kto z jakiej strony Kanady przyjedzie sobie tam po tych Ice Roads pojeździć, to wtedy on wie, czy to jest ciężko dla niego, czy jest łatwo, nie? Dla nas akurat, dla mnie, dla Krysa, dla mojego drugiego kolegi Krzyśka, takiego z Toronto, to myśmy wszyscy się wychowali tutaj na tych górach BC, także Ice Roads dla nas, no to w zasadzie tamte górki to nie są jakieś tam szczególnie wielkie, nie? Czyli jak jedziesz na Ice Road, to nuda, można powiedzieć, w porównaniu z tymi górami To jest BC. nuda, tak, z południa górami, tak. Ice Road to jest tak bardziej, wiesz, Ice Road to jest tak, wiesz, Ice Road działa na systemie lotniska, wiesz, tak jakby była wieża kontrolna i samoloty lądują, startują, w ten sam sposób my jeździmy na Ice Road, my dostajemy jakieś tam dane z dispatch i my wiemy, co się gdzie się dzieje i musisz po prostu rozumieć jakby, gdzie jaki samochód na radiu słyszy, gdzie jest, gdzie on przejeżdża, co się dzieje z przodu, co się dzieje z tyłu, wiesz, kto z gór zjeżdża gdzieś tam, wiesz, żeby rozumieć ten cały system, to wtedy już jest łatwo. Mi zajęło jakieś 2 lata, żeby ten jakby do perfekcji ten system opracować. 2 sezony w zasadzie, nie? Mhm. I wtedy jak już wiesz o co chodzi, no to już łatwo idzie, nie? Bo słuchaj, bo ja pamiętam, jak wcześniej rozmawialiśmy, to mówiłeś, że na tych po Ice Roads jeździ się bardzo wolno, prawda? Załadowany jedziesz, wiesz, masz kilkadziesiąt jezior do przejechania, żeby tam dojechać do jednej z kopalni diamentów. Mhm. Także to są różne szybkości, nie? Są jeziora, gdzie możesz tylko przejechać je 25 na godzinę. Są Mhm. jeziora, gdzie możesz 30 przejechać na godzinę. Pusty możesz sobie 60 pojechać, nawet 70, jak tam. Także są różne szybkości. Ale przy zjeździe znowuż z jezior nie możesz zjeżdżać w góry, wyspy 30 na godzinę, bo nie wyjedziesz, nie? Czyli wtedy musisz już gdzieś tam 100-200 metrów dalej nabierać rozpędu, to czasami jest tak, że ja nawet tam gdzieś tam 100 pędzę po tym jeziorze, żeby wjechać w te góry, nie? Chociaż się nie powinno, No, bo wtedy lód pęka, no jest lód poniszczony jest, no ale wiesz, wszyscy ryzykujemy, no każdy chce wjechać, nie chce gdzieś tam, wiesz, w połowie góry gdzieś tam stanąć i później mieć problemy, bo nie wyjedziesz, nie? tak. A często się zdarza, że ktoś utopi samochód na tych Jest to jeziorach? tutaj w tych terenach, co my teraz jeździmy, to było parę takich przypadków, ale to mało, bardzo mało. Ale znowuż są jeziora gdzieś, inne jeziora, no to są samochody ciężarowe potopione, tak. Nie w tej trasie, co my jedziemy w tej kopalni, bo kopalnia dba o to bardziej. Oni dbają, oni ten lód sprawdzają, chociaż jest miękki, czasami są popękany, jest tak mocno, że jakbyś wpadł kołem, no to całe te koło wpadnie, do tej szczeliny wpadnie, nie? Mhm. Ale dużo takich tam wypadków, że auto pod wodę poszło, to aż nie było, nie? Mhm. To dobrze. A słuchaj, a jaką miałeś tam najniebezpieczniejszą przygodę na jeziorze? Wiesz co, na jeziorze, może to wiesz, że to może opowiem o najbardziej niebezpiecznej przygodzie w górach w BC, bo tam było chyba takie najbardziej to niebezpieczne. Jak Mhm. jechałem, to też niedaleko w zasadzie tych jezior, tam w tych terenach gdzieś, jak jechałem z LNG, z gazem jechałem, czyli cysterna gazu, tak? W górach. I konwoj zjeżdżał z gór w dół, myśmy jechali w górę, przede mną jakiś samochód jechał, bo to tam się pojedynczo, tam się w konwojach nie jeździ, w tych górach tylko pojedynczo. I ja tam jakiegoś kierowcę dogoniłem, myśmy się odsunęli na bok, żeby przepuścić tam ten konwoj na dół, co jechał. Ten kierowca pojechał, a to była zima też, to był środek zimy. Ja myślałem, że ja stoję na drodze, a ja chyba musiałem stać na lodzie i ten lód pękł pode mną w prawej stronie i samochód się przechylił, koła były w powietrzu, na dole była przepaść, nie? To było, nie pamiętam, to było gdzieś przed południem chyba jeszcze nawet, było widno, nie? No ja wyskoczyłem z samochodu, no to koła gdzieś były
gdzieś, nie wiem, 10 centymetrów, 15 od ziemi były, wszystkie koła, nie? Samochód wisiał. Spróbowałem wejść do samochodu, żeby ruszyć, a on jeszcze bardziej się przechylał, czyli nie było szans, żeby wyjechać z tego. No i Mhm. mówię, nie chciałem spróbować samemu podjąć decyzji Say a command. i zawołałem po pomoc, nie? Z tej firmy gdzieś mnie ten gaz tam wieźli. Ona już ta firma nie była daleko w tych górach. I przyjechali tam z tej firmy, bo to była ich cysterna w zasadzie. Ja mówię, słuchajcie, jak podejmiecie decyzję, bo on mówi, czy ja mogę spróbować wyjechać. Ja mówię, ja mogę spróbować wyjechać, ale ja myślę, że ten samochód pójdzie, to pęknie i on się przewróci, poleci w dół, nie? No i ja mówię, na waszą odpowiedzialność to ja mogę spróbować, nie? No to ten cały, kto tam przyjechał, zadzwonił do swojego szefa, szef przyjechał. No szef mówi, że też takiej poglądał, popatrzył, mówi, on takiej decyzji nie podejmie. Trzeci szef przyjechał, czwarty, tam później ich tam zazjeżdżało się i nikt nie chciał tej decyzji podjąć, nie? Wiesz, tak, ja też nie chciałem tej odpowiedzialności brać na siebie, jakby coś się stało, tak? I w No i to końcu, jeszcze mogłeś spać na dół, nie tak? wiem, na koniec dnia gdzieś dopiero jakiś tam główny szef tego LNG gazu, gdzieś tam nawet, on gdzieś helikopterem go przywieźli nawet, bo nikt tej decyzji nie mógł podjąć. Tam przyjechał w krawacie, w garniturze przyjechał, wiesz, że tam go przywieźli. No i to już on musiał podjąć decyzję, czy wyjeżdżamy stamtąd, czy co robimy. I on podjął decyzję taką, że ściągamy 3 samochody takie z linami, te winch trucks, nie? I jeden z przodu będzie trzymał, drugi z tyłu i jeden z góry, bo te cysterny, które wozimy ten gaz, one są z góry, są bardzo ciężkie, czyli mały ruch i to leci cały ta cysterna w dół, nie? I oni ściągnęli te samochody, to już była noc, oni ściągnęli te samochody, oni mnie linami pozapinali, ja mówię, kurczę, ten samochód poleci w dół, ja byłem przekonany, nie? Także droga była zamknięta w górach na cały dzień. Kierowcy mi inni poprzynosili poduszki, koce, ja cały ten samochód, wszystkie te szyby, sufity poduszkami, kocami poklejałem, nie? Byłem przekonany, że samochód poleci w dół, ja nawet nie liczyłem na to, że oni wyciągną ten samochód. I był taki moment, że ugadaliśmy się, tam nas było 6 na radiu i musieliśmy w tej samej sekundzie wszyscy zrobić ten ruch, że ja dawałem na tył, oni próbowali mnie tyłem wyciągnąć z tego, czyli górę mi liną trzymali, tył jeszcze, przód miałem też na linię w razie czego, żeby jakby poleciał, żeby mnie trzymali, a tyłem ciągnęli, nie? I tyłem miał mnie wyciągnąć z tego i to miało być takie parę sekund szarpnięcie, bardzo szybka akcja i samochód wychodzi z tego, nie? No ja czekałem na ten sygnał, to było najgorsze chyba 10 sekund w moim życiu, nie? Bo oni mówią 10, 9, 8, 7, nie? On mówi, driver, daj już gazu i wsteczny, mówi wysokie obroty, mówi, nie? I wiesz, ja mówię, kurczę, nie wyjdziemy z tego, nie? I oni mówią go, nie? Zero i go, nie? Ja puściłem gaz na całego, to samochód cały, oni tymi linami zaczęli szarpać i ten samochód, wiesz, wyjechał z tego, nie? Myśmy z tego wyjechali. Ten samochód, co mnie ciągnął z tyłu, on tak szarpał, że wiesz, on nie mógł przestać, bo mi się koła kręciły, że on poszedł w drugą stronę znowu, tam wpadł, wiesz, tam wisiał, nie, bo to, wiesz, on nie mógł, bo ci mówią, nie zatrzymuj się, tylko jedź. Jak on by się zatrzymał, to byśmy wszyscy polecieli w dół, nie, czyli oni nie mogli się zatrzymać. No to powiem, że to było takie, no, parę minut najgorsze w moim życiu. Jak żeśmy To z tego taka wyjechali, stałem na drodze, już to się trząsłem cały. Podawałem wszystkie butuszki, koce kierowcom, podziękowałem i pojechałem dalej, nie? To taka ekstremalna przygoda, można powiedzieć. No to była chyba taka jedna z najgorszych, co pamiętam, chociaż było ich dużo, nie? Było dużo, najwięcej w górach, nie? Także, ale to była taka jedna chyba z najbardziej, co było niebezpieczne, nie? A na jeziorach, no to jedynie mróz, minus 60 stopni. Samochód się zepsuje, trzeba wyjść go naprawić, no, ale ten mróz aż tak mocno mi nie przeszkadza, to z mrozem można sobie tam poradzić, nie? Tak. A słuchaj, no jest to na pewno bardzo niebezpieczna praca, a czy za tym idą jakieś większe pieniądze, czy to nie lepiej po prostu, czy nie lepiej gdzieś jeździć sobie spokojnie wiesz, na południu i po prostu o to mi chodzi, czy za tym niebezpieczeństwem, które jest i jeśli jeździsz po górach, to pewnie dużo jest takich sytuacji podbramkowych, czy za tym idą dużo większe pieniądze, czy to jest po prostu trochę więcej? Wiesz co, z Ice Roads to jest tak, że jeżeli ci się uda sezon cały przejeździć, bez problemów, bez komplikacji, no to zarobisz dużo więcej jak na południu jeżdżąc, nie? Ale też tak może być, że pojedziesz tam i samochód się psuje, są problemy i możesz nawet zarobić mniej jak na południu, tak? Także tam nie jedziesz
tam nie jedziesz z myślą po jakieś wielkie pieniądze, bo możesz tak, wiesz, może się tak stać, że tych wielkich pieniędzy tam nie przywieziesz, nie? I każdy Mhm. sezon jest inny, każda trasa jest inna. Jeden sezon możesz sobie przejeździć cały na spokojnie, a drugi sezon możesz mieć problem za problemem. Tam dużo jest sztormów na jeziorach śnieżnych. Także wiesz, możesz tam gdzieś w sztormach siedzieć. Za to każdy sezon jest inny, ale my, którzy już tam jeździmy tyle lat, to tak mi się wydaje, że my już tam dla pieniędzy raczej chyba nie jeździmy. My już tam Mhm. jeździmy bardziej tak, wiesz, że z pasją tam jeździmy i każdy sezon, jak już się zbliża, to się nie możemy doczekać tego, żeby pojechać. Nieźle. Ale też oczywiście jak się ma duże doświadczenie, to też jest na pewno z pewnością dużo łatwiej i nie ma takich przygód, że często po prostu nie kończysz tej trasy, prawda? Wiesz, tak, no wiesz co, wiesz, może jak masz duże doświadczenie, to wiesz, czego tam się spodziewać z przodu, co się może stać, wiesz, także bardziej potrafisz jakby przewidzieć tą trasę, nie? Mhm. Ale czego nie przewidzisz nowych kierowców, nie? Są czasami nowi kierowcy, którzy naprawdę przyjeżdżają i wiesz, to nie jest dla nich ten świat tam na północy i wtedy musisz na tych nowych kierowców uważać. Bardzo musisz na bo ty czegoś tam nie zrobisz, ale ten nowy kierowca może coś wywinąć, nie? I wtedy masz Mhm. problemy. Mhm. No zgadza się. A słuchaj, ja ci już o tym wspominałem, że mój tato też całe życie był kierowcą samochodu ciężarowego i wiesz, ja mam oczywiście też, pracowałem z nim w garażu, takie bardzo różne historie związane właśnie Tak, z tak. tym ciężarówką. Często z nim jeździliśmy, rozładowaliśmy ten samochód ale wiesz co, ostatnio rozmawiałem z bratem i właśnie pozdrawiamy brata. Cześć. I, I wiesz, co on mi przypomniał, bo ja w sumie o tym zapomniałem. On mi właśnie, bo ja mu wspomniałem o was, tak, że wy jeździcie tam po tych zamarzniętych jeziorach, a mój tata kiedyś właśnie, to było chyba też nawet takie jego marzenie i mówi, brat mi to przypomniał, ja sobie to przypomniałem, że właśnie mój tata wspominał o tym, żeby chciał przyjechać do Kanady i jeździć po zamarzniętych jeziorach. To pewno mówił o tych terenach właśnie. Dokładnie, dokładnie, bo to było z tego względu, wiesz, ja byłem wtedy mały chłopak, ale to było z tego względu, że my wtedy już tu mieliśmy rodzinę w Kanadzie, zresztą dalej tu mam dwie ciocie, czyli to są siostry mojego taty i z tego względu on, wiesz, dowiadywał się jak to tu wygląda, jak ci kierowcy, jakie tu są trasy no i dlatego też myślał o tych po prostu zamarzniętych jeziorach. Ale Czyli fajnie, jakby aby mu się przyjechał, nie? Kurczę. no, wtedy to może nawet byście się, słuchaj, no na pewno byście się znali, bo tam też za dużo Polaków nie jeździ. Nie jeździ po tych jeziorach i na pewno znacie wszystkich Polaków, którzy tam jeżdżą. Tak, przeważnie, tak, przeważnie. Wiesz, czasami jest tak, że jak 3 sezony, bo tam wiesz, też wszystkich nie spotkasz, nie? Wiesz, bo tam jest Mhm. w sezonie potrafi być tak, że z niej 450 samochodów ciężarowych, nie? Mhm. Także czasami może być tak, że wiesz, ja mojego kolegę spotkałem teraz, ja myślałem, że on już więcej nie jeździ, od 3 lat go nie widziałem, a on mówi, czy ja jeżdżę 3 lata, nie? Ja mówię, też jeżdżę, nie? Wiesz, nie? Bo czasami jest tak, że trafiasz, gdzieś tam się mijasz tego, no nie spotkasz wszystkich, nie? Ale Tak. spotykam tam Polaków. W tym roku spotkałem paru Polaków też i zresztą każdego roku tam spotykamy Polaków. Przyjeżdżają. Mhm. Nie z Mhm. Polski, No, ale stąd gdzieś tam z Calgary, z Toronto, z BC, z Vancouver, także zawsze tam myślę, że w każdym sezonie 2, 3, 4 nas tam jest. mhm. Ty chyba najwięcej jeździsz i tam kolegujesz się z Chrisem, z którym nawet No, my z ostatnio Krysem, tak, to rozmawialiśmy. takie mi się wydaje, że nie wiem, czy tam ktoś jeszcze przede mną jest. Nie pamiętam Polaka, no my chyba z Krysem, bo my tam mamy, już trochę lat za sobą mamy, ale być może tam ktoś z Polaków jeździł, ale nie pamiętam. Nie słyszałem, nie widziałem nikogo, żeby ktoś tam Mhm. przed nami jeszcze jeździł. Mhm. Słuchaj, tak rozgadaliśmy się o tym, jak jeździsz po jeziorach, po górach, a w sumie to jest seria Emigranci. Nawet cię nie zapytałem tych wszystkich podstawowych pytań, od których powinniśmy w sumie zacząć. O tych najważniejszych, tak? No, słuchaj, Wiesz, jak ja zaczynam rozmawiać o Ice Roads, to wiesz, to się wtedy historie nie kończą, nie? I trzeba mnie uspokajać zawsze. Ja mam historię no na widać, następne 20 lat do opowiedzenia.
No to super, to zrobimy 20 odcinków, żeby tak każdy To rok może by się żeby... zmieściło wszystko, nie? Może. Dokładnie. Słuchaj, to może chociaż tak szybko przelećmy te takie podstawowe pytania. Słuchaj, skąd z Polski pochodzisz? Co, ja się urodziłem w Wodzisławiu Śląskim. To jest Mhm. to jest na południu Polski. Tak, tak, ja kojarzę. A słuchaj, ile miałeś lat, jak wyjechałeś do Kanady? 16 lat miałem, jak przyjechałem do Kanady. Mhm. To byłeś młody chłopak, to do szkoły poszedłeś. Do szkoły poszedłem, tak, tak. Poszedłem do szkoły, Mhm. prosto do szkoły poszedłem. To słuchaj, powiem ci, że ja w ogóle nie słyszę akcentu, a znam osoby, co przyjechały, jak miały 20 kilka i mają akcent, więc... Wiesz co, niektórzy gdzieś tam w Polsce jestem, to tam łapią mnie, że jakiś tam gdzieś tam czują inny akcent, czy coś tam. Zaczynają się patrzeć dziwnie na mnie, ale tak my tego tu nie słyszymy pomiędzy sobą. No wiesz, ty też nie słyszysz, wiesz, bo to my tu mieszkamy, żyjemy, tak? W Mhm. Polsce wyłapują akcenty bardzo szybko. Tak, tak. Nie, ale ja nie praktycznie, no trochę słychać, ale wiesz, wiadomo. A słuchaj, a jakie były twoje pierwsze wrażenia po przyjeździe do Kanady? Kurczę, już było tyle lat temu, to było 34 czy 5 lat temu chyba, jakoś tak. Mhm. Pierwsze wrażenia, wiesz co, ja pamiętam te samochody chyba, wiesz, te samochody, te klasyki jeździły jeszcze wtedy, nie? Tylko klasyki Tak. jeździły, wiesz, to było piękne wtedy. Teraz tych samochodów tutaj nie widać już, wiesz, tu jeszcze w Saskatchewan zobaczysz tam gdzieś tego, ale tak ogólnie to już tych dużych, fajnych samochodów nie widać, nie? W zasadzie moja młodość Tak. to była właśnie te duże, fajne samochody, nie? Mhm. A czy znałeś angielski przed wyjazdem? Czy Nie, prawie że mówiłeś w co? ogóle. Nie znałem prawie że w ogóle. Także wrzucono mnie do szkoły bez angielskiego. Coś tam rozumiałem w słówka, ale to nie było nic takiego, także tak wrzucono mnie do Mhm. szkoły, do klasy i siedziałem i nic nie rozumiałem. musiałem, ale wiesz, słuchałem cały czas, siedziałem i słuchałem, nie? I Mhm. nauczyłem się w zasadzie angielskiego od kolegów z ulicy, nie z książki, nie gdzieś tam na lekcjach, tylko wiesz, po szkole, nie? Od kolegów. Ale Tak. to dość szybko A poszło, to pół roku już wiesz, to szybko, w szkole to szybko idzie, nie? tak, jak jesteś młody, to jest całkowicie co innego. Bardzo szybko człowiek łapie i zresztą poszedłeś, musiałeś mówić, musiałeś słuchać, jeszcze jak byłeś w szkole, to się dużo osłuchałeś, później wiesz, na pewno ci też koledzy pomagali i próbowałeś i to, No ja tak tak jak wiesz, mówisz, koledzy mi pomagali, ale takim slangiem ulicznym. Ja później w szkole dostawałem ochrzan, bo jak tam jakieś odpowiedzi były, to ja mówiłem, wiesz, slangiem nie szkolnym, tylko ulicznym, nie? I poprawiali mnie zawsze. Ja się takiego angielskiego nauczyłem z ulicy, nie? I zawsze pamiętam, miałem pokreślone te kartki wszystkie, bo tam wszystko było, wiesz, nie? Taki slang bardziej od kolegów nauczony, nie? I do dzisiaj chyba tak zostało. Dzisiaj jeszcze gorzej, bo mam slang trackerski chyba, wiesz? To już to całkiem masz inna nie pomieszane. rozumie. Proszę? Mówię, już teraz tym slangiem, wiesz, trackerskim, to już chyba nikt nas nie rozumie za bardzo, nie? Ale z żoną się jeszcze dogadujesz. Tak, tak. Chociaż żona ani nawet mój syn urodzony w Kanadzie też mówi, tata, ja was czasami nie rozumiem, co wy gadacie na tym radiu, nie? Bo wiesz, bo tu jest północ, tu są kierowcy z Saskatchewan, farmerzy, wiesz, każdy ma ten swój akcent, tam z Newfish, z East Coast są, wiesz, i tam te akcenty tutaj są wymieszane, nie? W zasadzie nie wiem, czy kiedyś Mhm. tam Newfish słyszałeś akcent, jaki jest, to prawie, że w ogóle angielskiego nie rozumieć, nie? Bardzo ciężko. Ja tak No. trochę się osłuchałem, przyzwyczaiłem się, ale jest bardzo ciężko. To jest jakby Mhm. inny język, nie? No, nieźle. A słuchaj, to w takim razie, jak cię twoi koledzy przywitali w szkole? No koledzy, wiesz, no z kolegami to było różnie na początku, no było ciężko w tej szkole. W zasadzie powiem tak, ja pamiętam mój pierwszy dzień w szkole nawet, jak ja poszłem do tej szkoły i tam było taki, ja weszłem do tej szkoły, pamiętam wtedy chyba mama mnie ubrała w białą koszulę chyba, w jakiś tam, nie wiem, swet chyba nawet miałem, jakieś takie fajne spodnie i buty czarne, wiesz, niewystrojone i wiesz, no bo tak do szkoły się w Polsce chodziło, nie? Na pierwszy dzień. Ja tak Tak. poszedłem do szkoły i pamiętam te drzwi tam, weszłem do środka, tam był taki duży korytarz, tam tych dzieciaków pełno było, biegało, głośno było i tam, a tam wiesz, tam w skórach, jakichś kolczykach, włosach pofarbowanych, mówię, kurczę, przecież tu jakieś gangi są w tej szkole, mówię, ja cię solę, nie?
Ja tam weszłem, to wiesz, ten korytarz się uciszył, nie? I oni się mnie pytają, czy ja jestem nauczycielem, ale myślę, że oni żartowali, no bo wiedzieli, że nie wyglądałem na tyle lat, żeby być nauczycielem, ale pamiętam, jakaś chyba dziewczyna podeszła i do mnie mówi, czy ja jestem nauczycielem, nie? Się zaprowadzić do nauczyciela. Śmiali się, pewno się nabijali ze mnie, nie? Także wiesz, kapłem się, o co chodzi po paru dniach i wiesz, i zaraz zmiana ubrań była bardzo szybko. Ale było ciężko, bo to w zasadzie, wiesz, tam popychali gdzieś tam, trzeba było walczyć. Trzeba było trochę powalczyć o swoje. Pamiętam na Mhm. WF-ie, na boisku chyba nawet mieliśmy chyba w tej piłkę, bo tam był, WF to był tydzień baseball, tydzień football, tydzień piłka nożna i te sporty się zmieniały i pamiętam, że wtedy piłka była czy coś a ja tak dość w piłkę nawet dobrze wtedy się nie grało w Kanadzie w piłkę, wtedy nawet telewizji piłki nie było, nigdzie, nikt w ogóle tutaj piłki nie znał za bardzo, nie? Mhm. I pamiętam, że ja tam na tym boisku dość dobrze grałem i nie mogli mnie tam z tą piłką dogonić, no i tam w zasadzie zaczęli mnie popychać, no dość mocno tam zaczęli się rzucać do mnie, nie? Chyba taki chłopak miał łańcuch, Mhm. pamiętam jak łańcuszek, kolczyk w nosie, kolczyk w łuku i łańcuch miał, nie? I jak tam zaczął mnie popychać, później popychał, to go za ten łańcuch go złapałem i go do nauczyciela zaprowadziłem z WF-u, nie? Ale szedł za mną i bał się, żeby jemu tego łańcucha nie zerwać, nie? Także od tego później czasu już więcej nie dokuczali, to był chyba ostatni raz, kiedy tam się rzucali do mnie, nie? I później już było okej. Później chodziliśmy tam na imprezy, na jakieś prywatki się chodziło z nimi. Dużo było imprez, co weekend były imprezy i takie wyjazdy gdzieś tam do Toronto były, także było fajnie. Młodość Mhm. wspominam bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Mhm. Super. I to głównie też wspominałeś, że kręciła się wokół samochodów. Tak, myśmy tam, wiesz, ja to się bardziej tak lubiałem samochody Camaro, wiesz, ja Camaro stare Camaro gdzieś tam kupowałem, remontowałem, naprawiałem, malowałem je, jeździłem nimi, sprzedawałem następne, także w zasadzie większość moich samochodów to było Camaro. Mhm. To są piękne samochody. Piękne samochody. Żałuję, że tego ostatniego mojego sprzedałem, bo dzisiaj bym za niego wziął wielkie pieniądze. Mhm. Super. No, A, a posłuchaj też, mówiłeś, że ty pół roku pracujesz i pół roku jesteś w domu, tak? tak, Czy... tak, tak. No, od kiedy pracuję tutaj, właśnie te prace na północy to są sezonowe prace, głównie zimą, nie? Także do pół roku, bo też tam zawsze nie jest dokładnie pół roku, czasami może być 5 miesięcy, chociaż czasami bywało 7 nawet. Ale gdzieś Mhm. koło pół roku, tak mniej więcej. Yy, to jest tak, że może tak, z tego pół roku 2 miesiące są na Ice Roads, są same drogi lodowe, Mhm. tak? A później cała reszta to jest Yukon, Alaska, gdzieś tam BC, nawet do Stanów jadę. Ostatnio jechałem do Teksasu i zabierałem ładunek do Yukon zabierałem, nie? Także później już w zasadzie po Ice Roads to biorę ładunki takie, żeby pomieszać, żeby trochę na południe zjechać, z południa na północ. To są później mieszane ładunki przez te 4 miesiące. Słuchaj, a czy możesz przytoczyć jakąś zabawną historię związaną z twoim zawodem? No to była historia fajna, ciekawa. Śmieszna była w zasadzie, bo to było na samym początku, kiedy ja przyjechałem właśnie do pracy Mhm. i to była jedna z tych pierwszych tras, to była pierwsza trasa w ogóle, ale co mówiłem na początku, w tych górach, takich mniejszych górkach, nie? Do tych gór dużych jeszcze nie jechałem. No i oni wtedy Mhm. mówili, że jutro będziemy wyjeżdżać w tą pierwszą trasę, pojadę z kierowcą, on mnie zabierze. To nie będzie jakaś trasa Mhm. tam ciężka, ale ona dość daleka w góry, nie? No Mhm. i mówią, że mam sobie wziąć tam jedzenie, jakieś zakupy zrobić, bo tam nie ma co zjeść. Także ja pojechałem, wiesz, kupiłem sobie zakupy, ale mówię, kurczę, też trzeba kupić. Kupiłem jakieś talerze, łyżki, noże, pokupowałem, wiesz, dużo rzeczy pokupowałem i to wszystko poukładałem z tyłu sobie na półeczkach. Fajnie, no i wiesz, i czekam tam na ten telefon, kiedy pojedziemy. No i jedziemy i pojechaliśmy w te góry tam. Ja jechałem z tym chłopakiem, on skręcił z tej głównej drogi w te góry i on
zaczął, kurczę, w tych górach, tam to jest offroad, nie? Zaczął jechać sobie tam dość szybko, nawet niektóre momenty były 100 na godzinę, wiesz, i w tym momencie, jak on po tym offroad jechał 100 km na godzinę, ja za nim jechałem tak szybko, bo nie chciałem żeby on się oddalił ode mnie, czyli tylko było w nocy, ja się patrzyłem na jego światła tylne, nie? I zawsze tak myślałem, żeby tylko nie zgubić tych jego świateł tylnych. I się go trzymałem, on nic nie mówił, on tylko zasuwał, nie? A ja za nim, nie? I te wszystkie talerze, szklanki, łyżki, ubrania, jedzenie, wszystko spadło z tych półek, się potłukło, to wszystko mi się pod nogi zaczęło przesuwać z tym jedzeniem, z tymi ubraniami, te szkło, te talerze, wszystko, wiesz, ale ja nawet nie miałem czasu, żeby na radio mu zawołać, żeby się zatrzymał, bo on tak, wiesz, on tak szybko jechał, nie? Nie wiem, czy on jechał specjalnie wtedy, żeby zobaczyć, czy ja dam rady, czy żeby mnie zgubić, ale wiesz, ten samochód, to myślałem, że się w pewnym momencie rozpadnie po tych dziurach, myśmy podskakiwali po sam sufit, nie? To on, wiesz, tak się w górach nie jeździ, nie? I gdzieś pamiętam, ta trasa była około 100 kilometrów od tej głównej drogi w te góry, w te małe góry, bo to nie były wielkie góry, tam parę górek, jakieś mostki były, górki takie były, rzeki jakieś do przejechania. Jak ja tam podjechałem, później to była druga nad ranem, jeszcze pamiętam, przyjechałem tam tą lokację za nim, on wyszedł z samochodu, czekał na mnie, się śmiał, nie? I się śmiał, ale widział, że dojechałem, a z samochodu z silnikami dym już szedł. Wiesz, sam mu się przegrzał, nie? Ja te drzwi otworzyłem i te wszystkie rzeczy, wszystko to wypadło, wiesz, to była cała te szkło, on mówi, kurczę, a to skąd żeś wziął, nie? Ja mówię, z moich półek, może sobie to zabrać. Całe jedzenie, wszystko było zmieszane w tym szkle, nie? Tylko to wszystko wyrzuciłem, nie? Na tym się skończyło układanie na półkach talerzy, nie? Na offroadzie. Super. Ale wiesz, ja nie wiedziałem, w co ja się ładuję wtedy. Ja nie miałem pojęcia, o czym oni gadają, jak oni mówili, że gdzieś tam jedziemy coś zawieźć. To wiesz, mi się wydawało, że ja jestem na południu. Ja na południu tutaj jeździłem przez jakieś 17-18 lat. Także wiesz, nie miałem tego wyobrażenia, że tam gdzieś można w jakiś offroad zjechać i z tubą jechać, wiesz, po tych górach, nie? No. To i tak, że ten samochód wtedy się nie rozpadł na kawałki, to było szczęście. Nieźle. Super, super. To jest całkiem, mówisz, że to nie ma nawet co porównywać. Taka jazda na północy z tym co się dzieje tam na południu, to tam na południu to jest zabawa, można powiedzieć. Słuchaj, no jak ja pojechałem pierwszy raz do pracy, szukać firmy, żeby pojeździć po północy, sobie wydrukowałem CV z moje, tam już było kilkanaście lat doświadczenia, wiesz, nie, po całych Stanach, po całej Kanadzie, oprócz północy, i oni tak się patrzą i mówią, wiesz, idę do pierwszej firmy, a on mówi, ty nie masz doświadczenia, nie? Ja mówię, co ty gadasz, chłopie? Przecież ja mam 17-18 lat doświadczenia jazdy. A on mówi, uwierz mi, nie masz, nie? Wiesz, i mówi, sorry, ale cię nie możemy przyjąć do firmy, nie? Słuchaj, ja 3 dni szukałem pracy tam, nie? 3 dni chodziłem i od miejsca do miejsca i dochodziło już do momentu, ja mówię, słuchajcie, dajcie mi szansę, ja za darmo będę jeździć, wiesz, tylko dajcie mi, że udowodnię, że umiem jeździć. A oni mówią, ty nie wiesz, co ty w ogóle gadasz, nie? Ja, i wiesz, ja już taki zdenerwowany mówię, kurczę, to ja roboty nie dostanę teraz, nie? I poszedłem wieczorem do takiej ostatniej firmy, już na zakończenie, mówię, zajadę jeszcze, zobaczę. Już oni zamykali w zasadzie i oni popatrzyli na te moje CV, a oni mówią, możesz jutro przyjść? Ja mówię, no mogę, nie? No to przyjdź jutro, nie? No i wiesz, ja przyszedłem na ten drugi dzień i oni mi dali samochód, skrzynię 18 biegów, górski taki, wiesz, taki potężny górski samochód i chcieli w ogóle na dzień dobry zobaczyć, czy ja potrafię tym samochodem jeździć, wiesz? No i przejechaliśmy się tam gdzieś tam po tym miasteczku tego i się okazało, wiesz, bez problemu tam jeździmy takimi samochodami, także zobaczyli, aha, czyli umiesz jeździć, to już jest dobrze. Okazało się, że to była taka firma, która właśnie potrzebuje takich kierowców jak ja, bo to była taka firma, która brała najgorsze zlecenia, jakie tylko były. Najgorsze tereny się jeździło, w najgorszym czasie, gdzie nikt nie chciał tam jechać, to ta firma brała te zlecenia, czyli oni brali nowych kierowców, oni nas szkolili przez 2 tygodnie, no i później nas wysyłali, nie? I ta firma miała, wiesz, kierowców tylu się tam zmieniało, że niektórzy pracowali tydzień, 2, 3 dni, i oni cały czas, wiesz, szkolili i następnych brali, nie? Wiesz, i dlatego wiesz, ta firma brała wszystkich po to, żeby tą robotę zrobić, nie? Bo tam nikt z doświadczonych kierowców nie chciał pracować, chociaż ja bym też już teraz tam nie chciał pracować, bo te zlecenia naprawdę były ciężkie, nie? I później było tak, że jak się gdzieś szło tam do innej firmy pracować i ktoś zobaczył na CV tą firmę, to od razu już wiedział, że masz dużo doświadczenia. Tak, ta firma, że oni przetrwałeś pół roku, to był taki jakby zezwolenie do wszystkich firm możesz już dostać pracę. Także gdzie nie poszedłem, to nie ma problemu, nie? Od razu brali, ale ja tam pracowałem w zasadzie, czekaj, chyba z 2 lata wytrzymałem, nie? 2 lata, to i tak długo wytrzymałem, bo niektórzy po 2 tygodniach już do domu jechali, nie? Aha. Ale to była, a to z przerwami, ja też tam 3 miesiące, 4 byłem, później miesiąc odpoczywałem,
i później znowu 3-4 miesiące, także ja to z przerwami też robiłem. Ale Mhm. już bym chyba się nie pisał na taki numer, żeby tam pójść pracować w ten sposób. To To jest może samobójstwo. słuchaj, to może ta firma to się utrzymywała z tych zakładów, o których mówiłeś, że się Być zakładali, czy może, ty no to jest ta firma wrócił? właśnie, oni się zakładali, nie? Oni, kurczę, myśmy, słuchaj, ja tam potrafiłem, silnik z ramy mi wyrwał się w samochodzie, pod takie góryśmy wjeżdżali, nie? To wiesz, to tam samochody się przewracały w tym błocie, później jak to zaczęło tam, wiesz, gdzieś, bo tam było tak, że zimą wjeżdżałeś pod górę, oni gdzieś tam, wiesz, do Mhm. gazu, to było na wydobycie gazu i oleju, oni tam, wiesz, wiercili dziury w tych górach i oni wydobywali gaz i olej. Jak dojeżdżałeś pod górę, to ten płomień, który tam z tego gazu się palił, potrafił w ciągu paru sekund stopić cały śnieg w tej górze. Mhm. I wiesz, i to się zamieniało w błoto, czyli ty na dole ruszałeś, to ruszałeś w mrozie i wiesz, dojeżdżasz prawie do samej góry, a tutaj kurczę śniegu nie ma, jest gorąco od tego płomienia, co się pali Mhm. i wiesz, ten śnieg się topi, nie? Całe jest błoto i ty się Tak. w tym błocie topisz zimą, nie? I co Mhm. się dzieje? Ty później w tym błocie się topisz, samochód już dalej nie idzie i ty w tym błocie musisz łańcuchy zakładać. W nocy gdzieś tam, druga nad ranem wychodzisz i musisz cały samochód łańcuchować w tym błocie. Koła są do połowy w błocie i teraz ty musisz wziąć ten cały samochód, załańcuchować. Czasami 3 godziny to zajmowało, żeby to zrobić. To ja później jak Daj spokój. wjeżdżałem w tą lokację, to ja już nie wiedziałem o świecie. Już byłem wykończony, to już była, wiesz, aż trzeba było się rozładować i wyjechać stamtąd. Ciężka praca była. A słuchaj, a czemu się w ogóle zdecydowałeś, aby jeździć i w sumie przeprowadzić się na północ? Przecież tam, wiesz, na południu to jednak te trasy są bardzo, bardzo proste i no na pewno nie jest to też najlżejsza tam praca, ale to nie ma porównania z tym, co jest na północy. Wiesz, to jest tak, że ja już miałem, wiesz, dużo lat przejeżdżone po całych Stanach, po całej Kanadzie, tutaj po tej południowej części. Mhm. Wiesz, ileż można już jeździć na same miejsca i trochę już byłem znudzony tym południem tutaj, a kolega pracował już tam, znajomy taki pracował i no i on tak też namówił mnie trochę, żeby pojechać, także, ale on tam chyba nawet nie jeździł, on pracował gdzieś tam, o ile pamiętam, na jakimś warsztacie na północy gdzieś i pojechałem tam zobaczyć, bo mówię, a kurczę, no spróbuję coś innego, nie? Mhm. Chociaż nie myślałem, że to będzie aż tak ciężko. Myślałem, że tam, wiesz, północ to północ, Yukon pojeździsz sobie i tyle, nie? Mhm. Ale wiesz, to jest tak, że te południe potrafi się znudzić bardzo szybko, ale jazda po północy, no masz 13 lat później, ja dalej jeżdżę, no i dalej nie jestem znudzony tą jazdą. Tak. Czyli zawsze coś się dzieje, zawsze jest ta adrenalina. Wiesz, tutaj, no tak, tutaj czujesz się, no wiesz, jak kierowca, no tutaj naprawdę możesz sprawdzić swoją wytrzymałość, swój stres. Ja zawsze też taki system sobie kiedyś zrobiłem w tych górach, że jak wsiadam do samochodu i wyjeżdżam w trasę, to pakowałem sobie swój stres zawsze w torbę i go z tyłu zostawiałem. To mi Mhm. pomagało, bo wtedy wiesz, nie panikowałem, jak coś się działo czy coś, bo najgorsze jest, jak zaczynasz panikować i mieć stres i się zaczynasz bać, no to wtedy tam giniesz w tych górach, to wtedy zginiesz, nie? Także się tak nauczyłem, że wiesz, stres na boku zostaje. Wiesz, dopiero jak wyjeżdżałem z tych terenów, to ten stres wracał i to wszystko wracało i mówię, już więcej nie wracam, koniec, to jest moja ostatnia trasa, to już było tego bardzo dużo razy, nie? Ale wiesz, na Mhm. drugi dzień z powrotem i Mhm. znowu, to jest północ, ta północ wciąga cały czas, to jest uzależnienie od tej pracy, tego nie można przestać już robić, nie? Jak już tam Super. pojedziesz i zostaniesz i się zaklimatyzujesz, i wiesz, ten pierwszy rok to jest taki dla każdego, można powiedzieć, rozpoznawczy, że może ktoś tam ten pierwszy rok wytrzyma, może nie. Wróci drugi rok, już to już jest dobrze, to fajnie, czy lubiał, nie? No i później zaczyna się już ten drugi rok, jest trzeci, czwarty i piąty. No i tak wszyscy wracamy już od kilkunastu lat. Super. To u ciebie już chyba tak, wydaje mi się, że już zostanie i już tam będziesz cały czas chyba na tej północy, dalekiej Słuchaj, północy jeździł. ja myślę, że tak, że ja już innej pracy nie szukam i w zasadzie to już chyba zostanie tutaj do końca. W zasadzie tam Mhm. też jeżdżą, można powiedzieć, dziadki tacy już kierowcy po 70 lat, którzy tam już są 40 lat na tych drogach, nie? I to samo, Mhm. oni już tam na emeryturę poszli w tym roku, w tamtym roku na emeryturę poszli, a w tym roku wrócili, nie? I mówią, że oni w domu nie mogą siedzieć, nie? I dalej jeżdżą, nie? Także też uzależnieni od, wiesz, od tej północy. Także północ potrafi naprawdę uzależnić i potrafi wciągnąć, wchłonąć i nie możesz tam przestać jeździć. Jak zaczniesz, to już nie przestaniesz. Mhm.
Nieźle. I to jest praca, którą ja uwielbiam robić. To nie jest praca, ja do tej pracy nie idę na siłę, tylko idę z przyjemnością. Ja nie mogę się zawsze doczekać już następnego dnia, kiedy wyjeżdżamy. To jest, wiesz, za każdym razem tak jest, nie? Tutaj nie czujesz, to nie jest w ogóle praca, to jest, wiesz, my to nazywamy, to jest styl życia, my to nazywamy. Mhm. Tego nawet pracą nie można nazwać. No to jest super sprawa, bo to jednak jak się tą swoją pracę kocha i człowiek się w niej realizuje, to jest chyba najważniejsze. W 100%, w 100%. Dokładnie najważniejsze w życiu, bo się nie męczysz wtedy, tak? Bo tak, niektórzy Nie. jak wykonują pracę, którą muszą wykonywać, a której nienawidzą albo w ogóle nie lubią, to więc to już się człowiek męczy po prostu w takiej pracy. No, mi taki mój kolega niedawno z Polski, on do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, my tak z żoną przeglądamy twoje zdjęcia, te filmiki na Facebooku i myśmy stwierdzili, że ty chyba tego dla pieniędzy już nie robisz, nie? A ja mówię, no dokładnie, dokładnie zgadłeś. On mówi, chyba wszyscy tego dla pieniędzy nie robicie. Ja mówię, nie, my już tego dla pieniędzy nie robimy, po prostu robimy to, żeby to robić, żeby jeść, żeby tam być. A to jest Mhm. wtedy, wiesz, całkiem inne uczucie, wiesz, jak jedziesz tam z przyjemnością po to, żeby tam być, a nie po Mhm. to, żeby, wiesz, tam pieniądze liczyć i zarabiać, ile zarobiłeś, ile tego, wiesz, to się nie liczy, nie? Ja miałem Tak. pierwsze 2 tygodnie w tym roku 5 awarii samochodu, nie? To kierowcy tam ci, którzy tam naprawdę po pieniądze przyjechali, mają jedną awarię i oni są, wiesz, wkurzeni, oni już po prostu, wiesz, włosy sobie wyrywają, że awaria była, nie? A ja 5 awarii i wiesz, i wszystkie nie przeszkadzały mi w ogóle, nie? Tak, wiesz, teraz było 5 awarii, za rok może nie będzie w ogóle awarii. Tak do tego trzeba podchodzić. Mhm. Dokładnie. Słuchaj, a na koniec proszę powiedz mi, jakie jest twoje największe marzenie i jakie masz plany na przyszłość? Co, marzenie? No ja nie wiem, wiesz co, marzeń może już tak bardzo nie mam. W zasadzie wszystko to, co chciałem, to już osiągnąłem, to mam. Także tak Mhm. marzeń może nie ma, wiesz, moje marzenie to jest tak jeszcze może, żeby na koniec mojej kariery jeszcze raz, bo teraz już nie mam swojego samochodu, kiedy się COVID zaczął, to sprzedałem ten samochód, bo ja przeważnie moimi samochodami jeździłem, nigdy firmowymi samochodami nie jeździłem, Mhm. ale moje marzenie jest takie może, żeby jeszcze z 1-2 sezony moim właśnie samochodem Kenworthem pojeździć po jeziorach i później sobie go zaparkować w domu i na emeryturze kawę sobie w nim pić. To jest moje marzenie. Mhm. I być Super. obok niego. Słuchaj, to tego ci życzę. I co się życzy? Chyba się życzy, nie wiem, Grubego pięknego, lodu chyba, nie? grubego lodu, tak? No chyba Na tak. jeziorze. Chociaż już po sezonie jest. Szeroki to u was się nie życzy szerokiej drogi, tylko grubego lodu. Grubego lodu, tak. No, super. To tego ci życzę i bardzo dziękuję. Była to naprawdę bardzo, bardzo fajna rozmowa. No, Może jak jeszcze tak w kiedyś, skrócie to była rozmowa. może jeszcze kiedyś za pewien czas zrobimy jakiś update, zobaczymy co u ciebie słychać. Bardzo ci dziękuję za Pewnie, rozmowę. pewnie, dzięki. Dziękuję. Był to kolejny odcinek Emigrantów. A jeśli Wam się podobają moje odcinki, zapraszam do subskrybowania i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa. Cześć.